Siemka, ja jestem Adacho i po długim miesiącu oczekiwania wracamy do mangi Dragon Ball Kakumei. Bardzo się cieszę, że w tym tomie, który ostatnio jest przedłużany dość, znajduje się już ile? Zaraz zobaczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 rozdziałów w tomie 5. Zazwyczaj autorzy mangi Kakumei w jednym tomie swojej mangi wrzucali 5 rozdziałów, a tutaj wygląda na to, że tych rozdziałów będzie więcej i podejrzewam, że to ze względu na to, że niektóre są po prostu krótsze. I dzisiaj będzie nie inaczej. Mamy rozdział, który ma 23 strony, czyli troszeczkę mniej niż zazwyczaj, ale myślę, że i tak będziemy się dzisiaj ekscytować, bo okładka sugeruje, że będziemy, i tytuł zresztą, sugerują, że będziemy kontynuować wątek, który został podjęty i rozwinięty w ostatnim 27 rozdziale, czyli Vegeta w Ultra Instynkcie walczył z Bogiem Zniszczenia Amaronem, Bogiem 14 Wszechświata, który ostatnio zrobił absolutną masakrę. Masakrację, jak to mówi młodzież na planecie Sadala. Niestety, ostatni rozdział, jeśli nie pamiętacie, to ja już wam przypominam, skończył się tak, że... No już nie będę wam zmieniał kamery, ale generalnie chodzi o to, że Vegeta wrócił do bazowej formy, został dosłownie na smyczy, niczym pies przez Amarona wyprowadzony na spacer. Hak został wbity w jego ramię, Vegeta zakrwawiony, nie ma już nadziei. Czy będzie faktycznie tak, że nie ma już nadziei dla Vegety? Zobaczmy. Poor Reckless Saiyan, czyli biedny, nieostrożny, lekkomyślny Saiyanin. Taki jest tytuł tego rozdziału. Widzimy tutaj Amarona przypominającego Spidermana. No a widzę, że my faktycznie kontynuujemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy ostatnio. Jeszcze jedna sprawa, linki do twórców Kakumei znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za waszą pracę i oczywiście zachęcam was wszystkich, żebyście zerknęli do nich na fanpage, zostawili followka, czy coś tam im innego, kawałek miłości. Kalifla tutaj się odgraża w stronę Amarona. Czy te bandaże ci nie wystarczą? Chcesz, żebym ci dodała trochę jeszcze medycznego ubioru? Czyli Kalifla ma zamiar zapakować nie tyle w bandaże Amarona, co w gips. Pchasz się w gips, kolego. To jest takie inne sformułowanie tego popularnego tekstu. Ty tchórzu, może zaatakuj ludzi, którzy dalej są sprawni i mogą walczyć, wykrzykuje Kalifla. Amaron dość poważnym wzrokiem spogląda w jej stronę. Wydaje mi się, że Kalifla w ten sposób mogła trochę podpisać swój wyrok śmierci. Wydaje mi się, że tak to mogło wyglądać. Mam nadzieję, że tak to nie będzie wyglądać, bo no już tutaj widzieliśmy absolutną masakrę do tej pory. Rzeź, te ciała Saiyan, które były przez Amarona zwijane w jedną kulkę, no okropnie to wyglądało. Jeśli Kalifla dołączyłaby do tej grupy, byłbym smutny, bo lubię tę postać, a w tej mandze dostała jeszcze takiego dodatkowego pazura. Naprawdę mnie zaskoczyłeś, Vegeta. Ale tak jak widziałem to wcześniej, zwycięstwo przez cały czas było moje. Oj, Vegeta się jeszcze tutaj próbuje odgrażać, każe Amaronowi zamknąć swoją zabandażowaną mordę, aczkolwiek sytuacja nie wygląda optymalnie. Vegeta zakrwawiony, przebity w bazowej formie, klęczący pod stopą Amarona. Nie, to jest dalekie od optymalnej sytuacji. Amaron kopie Vegetę w twarz. To byłoby takie łatwe dla mnie, żeby cię teraz zabić. Ale Amaron zostawia Vegetę i chyba ma zamiar odpowiedzieć na te groźby, na te pogróżki, które w jego stronę przed chwilą wystosowała Kalifla. Zobaczmy, czy Vegeta się tutaj wścieknie i będzie chciał obronić Kaliflę. Wiemy, że Broly żyje, został oczywiście wycieńczony kompletnie, ale jest tam. Kale jest zabrana prawdopodobnie do szpitala i też jeszcze żyje, ale jest w stanie krytycznym. Kalifla, jak widzimy, żyje i ma się dobrze, chociaż mam nadzieję, że to nie będzie że to się za chwilę nie skończy. Obserwuj, Vegeta. Odbiorę ci twoich służących, tak jak ty odebrałeś moich. A niech to, wykrzykuje Vegeta. Ja jestem twoim przeciwnikiem, więc dawaj! Vegeta próbuje sprowokować Amarona, żeby ten jednak zostawił Kaliflę i wrócił do walki z księciem, ale Amaron wygląda na to, że ma tutaj luz totalny. On nie ma zamiaru wszystkiego kończyć tu i teraz. Ma zamiar się trochę chyba pobawić. Spójrz na siebie. Nie możesz się ruszać i cały czas to otwierasz? Keep opening it. Chodzi o ranę? Chodzi o gębę? Bo wcześniej gadali o ustach? Może chodzi o to, że gębę otwiera cały czas Vegeta? A może chodzi o to, że przez to, że się rusza, to otwiera swoją ranę? Do wszystkich żołnierzy! Nagle wykrzykuje król! Sadala! Do wszystkich żołnierzy, którzy są w stanie walczyć! Chrońcie Sadalę do śmierci! To na pewno będzie mój ostatni rozkaz. Reszta Saiyan, która jeszcze nie została przepołowiona. O, jest Cabba! Ja ostatnio myślałem, że on został przepołowiony. To byłoby trochę głupie. To byłoby trochę przykre, gdyby Cabba gdzieś tam na drugim planie, taka ważna postać, została przepołowiona, ale wygląda na to, że tutaj po prostu był to ktoś podobny. Cabba, Kalifla, admirał Fenel, czyli postacie, które już znamy. Tak samo jak inne zastępy Saiyan, które jeszcze nie zostały przecięte przez Amarona. Motywują się zgodnie z tym, co tutaj sugeruje, a raczej wykrzykuje król Sadala. Bardzo się cieszę, zobaczmy jak to... Ojej, zobaczcie jak to wygląda. Transformują się chłopaki, król nie! Król się nie transformuje. Cabba się transformuje w SSJ-2, widzimy te wyładowania. Kalifla tak samo, admirał Fenel
transformuje się w SSJ, ale tutaj wychudzona ta Kalifla jest. No i za nimi cała watacha, sajańska watacha, król Nabosaka, wygląda już dosłownie jak jakiś taki ostatni boss jakiegoś Tekena czy Mortal Kombat. Zobaczcie, dosłownie Nabosaka w podartych spodniach, mega muskulatura, blizny, broda. No król Sadala ma świetny design. Już powtarzałem to ostatnio, jak się, że tak powiem, poznaliśmy, jak pierwszy raz zobaczyliśmy tę postać, ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak król Sadala został narysowany. Bardzo mi się podoba ten jego wygląd. Gdyby król Sadala w kanonie, jeśli kiedykolwiek on się pojawi, ten z szóstego wszechświata, pojawiłby się i wyglądałby nawet w 90% jak ten, może nawet w 100%, wziąłbym to w ciemno, bo naprawdę jestem fanem tej postaci. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać dalej. Podoba mi się to, że Sajanie tutaj nie odpuszczają i mają zamiar walczyć do samego końca. Nigdy tego nie zrozumiesz. Nawet w obliczu śmierci Sajanie dalej będą walczyć. To jest duma naszego ludu. Oznajmia król Sadala. Vegeta to wszystko słyszy i komentuje to wielokropkiem. Spogląda na to wszystko w milczeniu. Cóż za honor! Dacie z siebie wszystko? Nie mogę się doczekać! Wykrzykuje Amaron, uderzając się w pierś. Wygląda na to, że jest to postać, która już dawno straciła jakiekolwiek hamulce. Na początku widzieliśmy, że miała w sobie tę kapkę tego chaosu i tego szaleństwa, ale tutaj Amaron pokazuje swoje prawdziwe oblicze już od jakiegoś czasu. Ten kadr tutaj chyba potwierdza tylko moje słowa. Więc w takim razie wznówmy ten taniec. Vegeta nagle się odzywa, wykrzykuje: co za banda durniów! Uciekajcie stamtąd! Jeśli Vegeta w Ultra Instynkcie nie był w stanie pokonać Amarona, no to co zrobi Kalifla SSJ-2, czy Kabba SSJ-2, czy Admirał Fenel w SSJ? Ale Sajanie tutaj, w większości w bazowych formach, nie mają zamiaru patrzeć i stać i patrzeć i obserwować, jak ich planeta jest niszczona, a jak ich przyjaciele, pobratymcy są koszeni dosłownie niczym trawa. O, Kabba się stawia. Kabba już jest taki duży, jak te dzieci szybko dorastają. Postawił się swojemu tacie. Przepraszam, że muszę to przypomnieć, ale to nasz dom, panie Vegeta. Nie będziemy stąd odchodzić. Vegeta sobie wyciąga ten kolec, bolec, stolec, który miał w ramieniu i mówi: wszyscy umrzecie, nie jesteście dla niego zagrożeniem. Wow, Kabba, jaki zdecydowany. Kabba, Kabba. Czuję się, jakby Kabba miał 18 lat i się wyprowadzał z domu. On mówi do Vegety: w takim razie pospiesz się i chodź tutaj. Jeśli my nie jesteśmy dla niego zagrożeniem, to pośpiesz się, panie Vegeto, i dołącz do nas. Amaron leci w stronę Saiyan. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No, ofiar prawdopodobnie będzie dużo. Patrzcie, co on robi! On jest po prostu kompletnym psycholem. Doskakuje do Kabby, spogląda mu prosto w oczy. Ale mi się podoba ta strona. Ależ mi się podoba ta strona. To nie jest zwykła walka. Tutaj widać dosłownie, wylewa się z Amarona ten jego charakter. Mimo tego, że prawdopodobnie ta cała sekwencja trwa ułamek sekundy i jesteśmy w stanie zobaczyć to, co Kabba widzi tuż przed prawdopodobnie najpotężniejszym atakiem, jaki on przyjmie w trakcie swojego życia. Chyba że Amaron zrobi coś zupełnie jeszcze niespodziewanego, ale Amaron w ostatniej chwili przed zderzeniem się z Kabbą zagląda mu głęboko w oczy. Ależ przerażający widok. Wyciąga swój sierp i próbuje zaatakować Kabba, ale ktoś doskakuje w jego stronę, jakiś inny Super Saiyanin. Kabba wykrzykuje Admirał Fenel, ale to nie ona blokuje ten cios. Mieliśmy 3 admirałów. Fenel, tego grubaska i jeszcze trzeciego. Nie wiem, czy to nie jest ten trzeci, bo tylko oni się chyba potrafili transformować w SSJ. Reszta Saiyan raczej tego nie miała w swoim arsenale i wygląda na to, że jeden chyba z tych 3 admirałów, jeśli dobrze pamiętam, poświęca się tutaj za Trunks'a, wypycha go z Trunks'a, Kabbę, poświęca się za Kabbę, wypycha go w ostatnim momencie i przyjmuje ten cios sierpem na siebie, ale to wszystko była część większego planu. Zobaczcie, ten sierp przeszedł mu przez przedramię, ale to było... On nie przeszedł przez przedramię. On odciął mu jedną rękę i wbił się w drugą. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie. To była chyba tylko część planu, bo Kalifla już tutaj przygotowuje swój atak. Mam go, Kalifla! Kalifla doskakuje z atakiem. Widzimy błysk. A co tu się dzieje? O Jezu, ja już widzę, co się dzieje. Zobaczcie. Ten gościu miał w swojej ręce wbity ten sierp. Amaron go wyciągnął, przepoławiając mu całe przedramię. Od łokcia do dłoni. To może być jedna z faktycznie z najbrutalniejszych scen, jak się nad tym zastanowić. Jedna z najbrutalniejszych scen w całym Kakumei. Na pewno w ostatnich rozdziałach. No, ostatnie rozdziały są niezwykle brutalne, ale Amaron tutaj nie ma zamiaru jakiejkolwiek litości stosować w stronę Saiyan. Zobaczmy, czy ten atak Kalifli, czy tutaj coś... Nie, nic tutaj tego ataku Kalifli nie zobaczyliśmy. Kalifla jest tutaj, razem z Kabbą. Ten admirał, bo podejrzewam, że to jest admirał, zostaje kompletnie zraniony, a Amaron
buja już tym swoim łańcuchem niczym lasso i atakuje te grupy Saiyan, które są gdzieś tam w tle. No nie muszę wam chyba tego tutaj zoomować, widać o co chodzi, widać tutaj dolne części ciała Saiyan i tak dalej, i tak dalej. Cabba i Caulifla uniknęli tego ataku, są przetransformowani, tak jak już wcześniej widzieliśmy. Cabba doskakuje w stronę Amarona, ale ten bez problemu kontruje, uderzając go łokciem w brzuch. I jeszcze ma zamiar go zaatakować tym sierpem, chyba zadając ostatni cios, ale Caulifla idzie na pomoc swojemu koledze i atakuje Amarona kiblastami w plecy, odwracając jego uwagę. No jest tutaj o krok od tego, żeby wydarzyła się jakaś duża... Okej, tragedia dzieje się już cały czas, ale jest o krok od tego, żeby jedna z postaci, które znamy, typu Caulifla, Cabba, naprawdę tutaj... poległy na tym polu bitwy. Jest naprawdę blisko. O, jest drugi admirał. On w ostatnim rozdziale stracił rękę, co tutaj widzimy. Drugi admirał jeszcze jest w stanie przetransformować się w SSJ. Doskakuje do Amarona, który... O nie! Jezu, myślałem, że on dyszy, a on mówi... Zniszczenie. Ja zapomniałem kompletnie, że on jest przecież bogiem zniszczenia. On używa Hakai na tych Saiyanach, którzy się nagle dematerializują. Zobaczcie, on używa Hakai na tych Saiyanach, którzy zmieniają się w proch kompletnie. Na grupie Saiyan. I jeszcze on, ten admirał jeden, zostaje wymazany. Ten, który przed chwilą leciał na pomoc. No jest to nowa postać, którą zobaczyliśmy dopiero w mandze Kakumei, która została... Jest to postać oryginalna z mangi Kakumei, ale jest to jeden z tych głównych admirałów na planecie Sadala. Jeden z tej trójki, która miała możliwość transformacji w SSJ i wygląda na to, że jeszcze tutaj... uronił łzę przed samym wymazaniem. Zostają też wymazane, czy to zostanie przerwane? No jest tutaj kompletna rzeź na tej planecie Sadala. Cabba też uronił łzę, Vegeta krzyczy. Przetransformowany Cabba leci w stronę Amarona. Caulifla też już nie chowa emocji. Jedyne co widzimy to tylko spokojne, chłodne spojrzenie Amarona, który próbuje również trafić Hakai Cabbę, ale ten w ostatnim momencie zrywa swoją zbroję. I to ta jest zniszczona przez Amarona. Ta technika zniszczenia trafia w zbroję. Zobaczmy, co ma zamiar zrobić Cabba, który w lewej ręce przygotowuje póki co kiblasta. Nie! Trafił Amarona! Kurwa, Cabba, co ty? Śniadanie chyba dzisiaj jakieś dobre zjadłeś, normalnie jak nie on! Rzucił zbroję przed Amarona, żeby to Hakai trafiło w jego zbroję, a w lewej ręce przygotował cios, którym trafił Amarona prosto w brzuch! Czyli jednak jest nadzieja. No poziomy mocy, może tutaj chodzi o to, że Amaron jest już troszeczkę pokiereszowany. Ale jego sierp jeszcze się pokazuje. Nie! Nie! Cabba, uważaj, krzyczy król! Widzimy tylko bum, bum, bicie serca, pryskającą krew i to jest ostatni. O kurwa mać! Biedny, nieostrożny Saiyanin. Ja pierdolę, to jest autentycznie top 1 najbrutalniejszych rzeczy, jakie widziałem w tej mandze. Amaron przebija klatkę piersiową Cabby na wylot, trzymając jego serce, a ten sierp trafia w szyję. Nie. Wykrakałem, że jedna z głównych postaci zaraz zostanie... To bicie serca to było serce Cabby. Ja pierniczę. Cabba w ten sposób umiera na polu bitwy. Ja pierniczę, nie spodziewałem się tego w ogóle. Wiecie co? Jest to tragedia kompletna, ale jak ja szanuję mangę Kakumei, że ona się nie boi takich rzeczy robić. Tutaj naprawdę ja nie wiem, czego się spodziewać. Nie wiem, czy jakaś postać umrze, czy nie umrze, czy przeżyje, czy nasi jakąś siłą przyjaźni mają nagle pokonać tego Amarona. Ja przed chwilą mówiłem o poziomach mocy. No i też to powinienem wypluć. Co tu się dzieje? Co tu się kurde dzieje? Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o przyszły rozdział, no bo to ja sobie czytałem po angielsku. Na ostatniej stronie, tak jak tradycyjnie sobie tam patrzymy zawsze, na ostatniej stronie wydania francuskiego powinna być No Merci, powinna być data kolejnego rozdziału. Ależ rozdział.
krótki, ale intensywny. I jaki twist na końcu. Oj, oj, oj. O, wow, uż. O, widzę datę, ja pierniczę. Znowu za miesiąc, 25 czerwca. Chapitre. Ja tu tłumaczę i zaraz zobaczymy, czy są jakieś ważne informacje. Okej, rozdział krótszy, dlatego że Poison Labo miał inne roboty, to rozumiem. Coś o przedsprzedaży. Kolejny rozdział, który będziemy mieli za miesiąc, będzie ostatnim w tomie 5 i wtedy ruszy przedsprzedaż. Dużo informacji na temat właśnie sprzedaży. To jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam tutaj na fanpage, chociaż z tego co widzę, niestety nasze konto na Instagramie zostało zablokowane i nie wiemy dlaczego, ale nadal można nas znaleźć na innych naszych kanałach. Do nich, do Twittera, linki znajdziecie w opisie. Ciągłe wsparcie, dziękujemy, do zobaczenia wkrótce 25 czerwca w rozdziale 29, który będzie ostatnim z tomu 5. Dark Horse, Renko, Poison Labo. Bardzo, bardzo dziękuję, chłopaki. Niesamowita manga. Zawsze czekam na ten 25 dzień miesiąca, bo manga Hakumei jest po prostu arcydziełem, ale ten rozdział to było coś zupełnie niespodziewanego. Ten ostatni panel. I ja w ogóle zapomniałem o tym tytule. Biedny, lekkomyślny Saiyanin. Mocne to było, bardzo mocne. Jestem zadowolony z tego rozdziału. I trudno, był troszeczkę krótszy, ale przynajmniej mogę szybciej przejść do montażu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Do góry kciuka skierowanego. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Jeszcze raz odsyłam do twórców. A Wam wszystkim życzę miłego, spokojnego dnia i spokojnej niedzieli. A wszystkim mamom wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo pomyślności. A my widzimy się już niedługo. Dziana!